Przykazanie miłości Boga i bliźniego to fundament chrześcijaństwa. Pytanie tylko, czy można komuś nakazać miłość? Cześć, ja nazywam się Jakub Pogonowski, jestem tłumaczem, hebraistą i wykładowcą uniwersyteckim. Na tym kanale będziemy przyglądać się tekstom biblijnym z perspektywy językoznawstwa i w kontekście historycznym. Jeśli interesuje Cię inne spojrzenie na Biblię, zapraszam do wspólnej analizy. Zobaczmy, co możemy razem odkryć, tłumacząc Biblię. Przykazania miłości Boga i bliźniego są dla chrześcijan jednym z centralnych punktów wiary. Są one fundamentem, na którym zbudowana jest cała etyka chrześcijańska. Często można spotkać się z poglądem, że to właśnie przykazanie miłości stanowi nową jakość, która pojawiła się wraz z Jezusem i stanowi o wyjątkowości chrześcijaństwa. Oba te przykazania nie pojawiły się jednak wraz z chrześcijaństwem. Pochodzą one z Tory, czyli prawa mojżeszowego. I podobnie jak w chrześcijaństwie odgrywają bardzo istotną rolę w judaizmie. Przy bliższej analizie okazuje się, że słowa Jezusa doskonale wpisują się w dyskurs religijny okresu II świątyni. O przykazaniu Boga i bliźniego czytamy w Ewangeliach synoptycznych u Marka, Mateusza i Łukasza. Spotykamy tam 3 opisy bardzo podobnej w sytuacji, gdzie Jezus zostaje zapytany o to, jakie przykazanie Tory jest najważniejsze. W tych 3 tekstach mamy bardzo podobny kontekst. 3 razy pyta znawca prawa, a w Mateuszu dodatkowo pojawia się informacja, że był to faryzeusz. Jest to pytanie o przykazanie. Które przykazanie jest najważniejsze? Tak czytamy w Marku. W Łukaszu jest mowa dodatkowo o tym, że ma to być informacja o przykazaniu Tory, a w Mateuszu czytamy dodatkowo, że to pytanie zawiera w sobie dodatkowe pytanie, a więc co zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne, czyli w terminologii chrześcijańskiej, co zrobić, żeby być zbawiony. We wszystkich 3 Ewangeliach mamy zatem do czynienia z dyskusją na temat Tory i tego, w jaki sposób ją interpretować. Taki opis Jezusa wpisuje się w najnowsze badania. Od kilku dziesięcioleci badacze, zarówno chrześcijańscy, jak i żydowscy, badają Ewangelię i dochodzą do wniosków, że Jezus był głęboko zakorzeniony w dyskursie religijnym okresu II świątyni. Innymi słowy, Jezus był Żydem i jego żydowska tożsamość była dla niego bardzo istotna i dyskusje, które prowadził, były dyskusjami bardzo podobnymi do tych, które widzimy w innych tekstach okresu II świątyni. Jezus był żydowskim nauczycielem i kiedy prowadził dyskusję z faryzeuszami i saduceuszami, prowadził dyskusję na temat Tory. W jaki sposób właściwie ją interpretować, w jaki sposób odczytywać pewne teksty i w jaki sposób ją praktykować. Można zatem powiedzieć, że Ewangelie synoptyczne są tekstami, które należy interpretować w ramach przymierza Izraela. Nie jest to natomiast manifest nowej religii. I rzeczywiście, Jezus, odpowiadając znawcy prawa, cytuje Torę. Już samo to wskazuje, że Jezus nie był do niej negatywnie nastawiony, a dodatkowo pokazuje nam to, że Jezus nie przynosi tu żadnego nowego przykazania, nie wnosi tutaj jakiejś nowej jakości, czy też nie wnosi nowego paradygmatu religijności. Raczej, podobnie jak inni nauczyciele okresu II świątyni, dyskutuje o Torze i podaje jej interpretację. W Mateusza 22 od wersetów 37 czytamy tak. On mu odpowiedział: będziesz miłował Boga swego całym sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Na tych 2 przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. W Ewangelii Mateusza Jezus rozpoczyna swoją odpowiedź od słuchaj Izraelu, a więc Szema Izrael. To jednoznacznie wskazuje, że Jezus odnosi swoich słuchaczy do tekstu Tory. Przykazanie miłości pojawia się w Księdze Powtórzonego Prawa w rozdziale 6, wersety 4-5. Czytamy tam o tym, że należy miłować swojego Boga z całego serca, z całej duszy i ze wszystkich swoich sił. W Biblii Tysiąclecia i też w wielu innych przekładach polskich pojawia się imię Boga Pan. W tekście hebrajskim w tym miejscu mamy tetragram, czyli imię Boga zapisywane spółgłoskami JHWH. Nie jest do końca jasne, jak wymawiać to imię, dlatego różne przekłady albo używają zamiennika Pan, albo podejmują próbę przetłumaczenia tego imienia w sposób, jaki uważają za słuszny. Dodatkowo należy wspomnieć o tym, że już w okresie II świątyni Żydzi przestali wymawiać imię Boga. I w Septuagincie mamy zamiast imienia Boga słowo Kyrios, a więc Pan. Do dziś Żydzi w modlitwach zamiast wymawiać imię JHWH, tak jak by to należało wymawiać według spółgłosek i samogłosek
samogłosek oczywiście nie znamy, zamiast tego wymawiają to Adonai. Zarówno Kyrios, jak i Adonai oznaczają Pan. Należy jednak wspomnieć, że nie jest to imię Boga, jest raczej zamiennikiem, którego używa się w tekstach ze względu na to, że nie wiemy do końca, jak wymówić imię Boga zapisywane spółgłoskami JHWH. Wracając do naszego tekstu. Odpowiedź Jezusa jest bardzo żydowska. Cytowany przez niego tekst Shema Israel jest jedną z najważniejszych modlitw judaizmu i każdy pobożny Żyd kilka razy dziennie modli się tą krótką modlitwą. Drugie przykazanie cytowane przez Jezusa również pochodzi z Tory. Jest to przykazanie miłości bliźniego, które jest zawarte w Księdze Kapłańskiej, rozdział 19, wersety od 17 do 18. Cytuję Biblię Tysiąclecia. Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata, będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twojego ludu, ale będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Oba teksty występują w Torze, która nie jest tą częścią Biblii, po którą najczęściej sięgają chrześcijanie. Zaryzykuję stwierdzenie, że tak jest szczególnie w przypadku Księgi Kapłańskiej. Żeby dobrnąć do 19 rozdziału, w którym mamy przykazanie miłości, trzeba najpierw przejść przez kilka rozdziałów, w których mamy opisany system ofiar. Później będziemy czytać o zwierzętach czystych i nieczystych, a na koniec kilka dosyć nużących rozdziałów na temat chorób skórnych. W efekcie bardzo wiele osób zapewne nie wie, że przykazanie miłości pochodzi właśnie z prawa mojżeszowego i stanowi jego centralne przykazanie. W swojej odpowiedzi, które przykazanie Tory jest najważniejsze, Jezus łączy zatem dwa wersety pochodzące z Tory, czyli z prawa mojżeszowego. Przykazanie miłości bliźniego i przykazanie miłości Boga. Oba te teksty nie występują obok siebie, bo jeden jest w Księdze Kapłańskiej, a drugi w Księdze Powtórzonego Prawa. Dlaczego Jezus łączy te dwa teksty? Otóż Jezus łączy te dwa teksty na podstawie pewnej zasady hermeneutycznej, która jest znana z późniejszych pism rabinicznych. Zasada ta nazywa się Gezerah Shavah i polega ona na połączeniu i wspólnej interpretacji dwóch tekstów, które łączy jedno konkretne słowo. W tym przypadku tym słowem, które łączy przykazanie miłości bliźniego i przykazanie miłości Boga, to ahafta. Będziesz kochał. Jezus nie jest pierwszym nauczycielem, który łączy te dwa przykazania. Parowanie przykazań miłości pojawia się również w tekstach judaizmu wcześniejszych niż Ewangelie, a mianowicie w Księdze Jubileuszy i regule zrzeszenia z Qumran. Oprócz tego również u Filona w testamentach 12 patriarchów i w wyroczniach sybilińskich pojawia się podobny motyw. Te dwa ostatnie teksty są dosyć późne i możliwe są interpolacje chrześcijańskie, niemniej jednak Księga Jubileuszy i reguła zrzeszenia z Qumran są tekstami na pewno wcześniejszymi niż Ewangelie, więc możemy śmiało powiedzieć, że Jezus nie jest pierwszym nauczycielem, który łączy te dwa teksty biblijne, mówiąc o miłości bliźniego i miłości Boga. W wersecie dotyczącym miłości Boga, który cytuje Jezus, mamy do czynienia z trzema aspektami. Według Biblii Tysiąclecia, ale inne przekłady mają tutaj to podobnie, jest to serce, dusza i siła. Serce, hebrajski lew albo lewaw. W hebrajskim to przede wszystkim ośrodek decyzji i intelektu. Podobnie miłość to przede wszystkim działanie, a nie tylko sama emocja. Przykazanie miłości Boga nie nakazuje zatem odczuwania konkretnej emocji wobec Boga, tylko podejmowaniu w życiu decyzji uwzględniających relacje z Bogiem. W ten sposób ten tekst jest dużo bardziej zrozumiały. W jaki sposób można by było nakazać komuś odczuwanie danej emocji? Nawet sami nie jesteśmy w stanie nakazać sobie, czy też zakazać odczuwania tego, czy tamtego. Drugi aspekt kochania Boga, a więc dusza, to błędne tłumaczenie hebrajskiego nefesh, które nie oznacza nieśmiertelnej duszy. Sama idea nieśmiertelnej duszy w ogóle nie występuje w Biblii hebrajskiej. Nefesh oznacza istotę żyjącą, więc ten aspekt kochania Boga najlepiej przetłumaczyć jako kochanie Boga całym sobą, całym swoim jestestwem, całą istotą żyjącą. Najbardziej problematyczny do przetłumaczenia jest jednak trzeci aspekt kochania Boga, czyli hebrajski meot. Większość tłumaczeń na język polski przekłada meot jako siła. Problem polega na tym, że trudno znaleźć inny tekst Biblii hebrajskiej, w którym meot również oznaczałby siłę. Meot jako siła pojawia się natomiast w Septuagincie. Prawdopodobnie dlatego, bazując na tradycji tłumaczeniowej, większość polskich przekładów tłumaczy meod jako siła. Jak zobaczymy za chwilę, również autorzy Nowego Testamentu mieli wątpliwości co do tego, co oznacza słowo meot. Analizując dokładniej cytaty z Księgi Powtórzonego Prawa w Ewangeliach, okazuje się, że wszyscy trzej ewangeliści tłumaczą tak samo
pierwsze dwa elementy, a więc lewaw i nefesz, odpowiednio jako kardia i psyche. Kardia w języku greckim nie odnosi się, tak jak w hebrajskim, do decyzji, a raczej do emocji, pożądania czy nawet fizjologii. Nefesz po grecku to psyche, a więc nieśmiertelna dusza niezależna od ciała. Tak jak wspomniałem to przed chwilą, jest to pojęcie obce Biblii hebrajskiej. Choć w Nowym Testamencie terminy te zapisane są po grecku, należy rozumieć je przez pryzmat języka hebrajskiego, bo zapewne w takim właśnie języku nauczał Jezus. Co ważniejsze jednak, Jezus cytuje tutaj Torę, więc należy chyba założyć, że Jezus rozumiał Torę właściwie i nie przekręcał tekstu oryginału, chcąc raczej oddać to, co jest tam zawarte. Jeśli chodzi o trzecie słowo, a więc to problematyczne meod, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, u Mateusza mamy dianoia, czyli myśl lub intencja, a nie siła. U Marka i Łukasza pojawiają się natomiast 4 aspekty: serce, dusza, siła i myśl. Widać zatem, że potrójny sposób kochania Boga, o którym mówi Tora, jest zamieniony na poczwórny sposób kochania Boga, o którym mówi Marek i Mateusz. Wynika to zapewne z tego, że termin meod, który pojawia się w Biblii hebrajskiej, jest na tyle niejasny, że autorzy Ewangelii postanawiają opisać go 2 innymi terminami. O czym to świadczy? Słowa Jezusa to głos w dyskusji na temat właściwego rozumienia Tory. Ewangeliści uczestniczą w debacie na temat tego, w jaki sposób rozumieć jedno z najważniejszych przykazań Tory – przykazanie miłości Boga. W ramach tej debaty toczą oni dyskusję na temat tego, co właściwie oznacza hebrajski termin meod. Dyskusja ta zaświadczona jest również w innych wczesnych tekstach judaizmu. Oprócz siły i myśli we wczesnych tekstach judaizmu pojawia się również trzecia opcja, a mianowicie, że meod może oznaczać środki materialne, czy też pieniądze. Według tej interpretacji kochanie Boga oznacza również kochanie Go środkami materialnymi jako jeden z 3 sposobów wyrażania tej miłości. Interpretacja ta widoczna jest na przykład w Targumie Neofiti, ale też w niektórych wczesnych tekstach rabinicznych. Dodatkowo, prawdopodobnie to ta interpretacja stoi za opisem, jaki znajdujemy w Dziejach Apostolskich, rozdział 4, werset 32, gdzie mowa o tym, że pierwsze grono wyznawców Jezusa miała jakby jedno serce i jedną duszę. Nikt też nie nazywał własnym tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Wracając do pytania o najważniejsze przykazanie. U Łukasza Jezus nie odpowiada sam, a stwierdzenie, że podwójne przykazanie miłości jest najważniejsze, pada z ust znawcy prawa. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział, 26 werset. W odpowiedzi usłyszał: a co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował: masz kochać swojego Boga całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił, a swojego bliźniego jak samego siebie. Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. Sama dyskusja u Łukasza dotyczy tego, w jaki sposób osiągnąć życie wieczne. Jezus odsyła go do wersetu Tory, a gdy znawca prawa podaje poprawną odpowiedź, Jezus ponownie odsyła go do innego wersetu Tory, nawołującego do przestrzegania przykazań. U Marka czytamy z kolei, że znawca prawa, który usłyszał odpowiedź Jezusa, przyznał mu rację, stwierdzając, że te 2 przykazania są ważniejsze od ofiar. Odpowiedź Jezusa wpisywała się w tradycję interpretacyjną tych wersetów, jaką widzimy w tekstach okresu II świątyni. U Mateusza rozmówca Jezusa stwierdza, że miłość Boga i bliźniego znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Z tej odpowiedzi łatwo można dojść do wniosku, że miłość Boga i bliźniego zastępuje dla wyznawców Jezusa przykazania prawa mojżeszowego. U Mateusza i Łukasza Jezus precyzuje jednak, że chodzi o coś innego. Te 2 przykazania nie zastępują Tory, lecz stanowią raczej pewne jej podsumowanie, pewną esencję, czy też pewną naczelną zasadę interpretacyjną, która musi towarzyszyć każdej próbie interpretacji przykazań prawa mojżeszowego. Idea, że podwójne przykazanie miłości stanowi zasadę interpretacyjną, poprzez którą należy interpretować Torę, pojawia się we wczesnych midraszach judaizmu, ale też również w późniejszych tekstach rabinicznych. W Talmudzie babilońskim mamy nawet historię, w której pewien konwertyta podchodzi do 2 znanych rabinów, do Hilela i do Szamaja, chcąc przejść konwersję na judaizm pod warunkiem, że nauczyciele ci nauczą go Tory, podczas gdy on będzie stał na jednej nodze. Jak wiadomo, na jednej nodze można stać krótko, więc było to pytanie o to, czy da się ująć judaizm, czy też całą naukę Tory w sposób bardzo lapidarny. Szamaj, który w literaturze rabinicznej jest znany z bardzo rygorystycznego podejścia do wielu spraw,
od razu odprawia konwertytę, mówiąc, że nauczenie go Tory, podczas gdy ten stoi na jednej nodze, jest czymś niemożliwym. Wtedy ten idzie do Hillela, nauczyciela, który był znany z bardziej pobłażliwej interpretacji Tory. Hillel odpowiada mu: kochaj swojego bliźniego jak siebie samego. Reszta to interpretacja, idź i się jej naucz. Widać zatem, że Hillel sprostał zadaniu, które postawił mu konwertyta, a więc nauczył go całej Tory, a więc tej głównej esencji Tory, podczas gdy ten stał na jednej nodze. W tym fragmencie Talmudu babilońskiego widać zatem tą samą logikę, którą widzimy w Ewangeliach synoptycznych. Przykazanie miłości bliźniego jest centralną zasadą Tory, która nie zastępuje Tory, ale stanowi pryzmat, przez który należy interpretować pozostałe przykazania zawarte w Torze. Więcej na ten temat opowiem w filmie wprowadzającym do 10 przykazań. To, co łączy Filona, Talmud i Ewangelię, to to, że w każdym z tych tekstów miłość Boga i bliźniego jest lapidarnym podsumowaniem Tory. Podsumowania takie zresztą widoczne są w samej Biblii i to, że jakiś tekst wymienia kilka kluczowych zasad jako pewną esencję relacji z Bogiem, bynajmniej nie oznacza, że pozostałe przykazania są tym samym unieważnione. Ta dynamika podsumowywania przykazań została zresztą dostrzeżona w innym tekście z Talmudu babilońskiego, gdzie czytamy, że 613 przykazań Tory zostało skondensowane do 11 przez Dawida, do 6 przez Izajasza. Micheasz skondensował Torę do 3 przykazań, później Izajasz jeszcze raz kondensuje ją do 2, a na końcu Amos i Habakuk kondensują ją do 1 przykazania. Oczywiście nigdy nie doprowadziło to w judaizmie do konstatacji, że jeśli Tora została skondensowana do 1 przykazania, to pozostałe przykazania nie są istotne. Jezus nie podważa pozostałych przykazań zawartych w prawie mojżeszowym. Wskazuje raczej, że poszczególne przykazania Tory powinny być interpretowane przez pryzmat 2 centralnych przykazań: miłości Boga i miłości bliźniego. I to jest tyle. Ten odcinek to pierwszy film z serii, która będzie przedstawiać Nowy Testament w kontekście judaizmu drugiej świątyni. Jeśli ciekawią Cię dalsze rozważania na ten temat, zostaw lajka, zasubskrybuj ten kanał i bądź na bieżąco z kolejnymi premierami.